Witam w kolejnym odcinku Szkoły Poetyzantów. Dzisiaj w tym odcinku przedstawimy płachtę BV Bug firmy Pajak. Jak widzimy, sama płachta jest niewielkiego rozmiaru. Po złożeniu, ściągnięciu mieści się nawet w bocznej kieszeni w większości plecaków. Wyciągniemy sobie teraz płachtę. Płachta jest w woreczku, który jest zrobiony z tkaniny wodoodpornej ze wzmocnieniem ripstop, co zresztą dodatkowo doskonale widać. Złożymy sobie. Jak zapewne zwrócicie uwagę, cała tkanina jest wykonana z tkaniny wodoodpornej. Przeprowadzałem testy bardzo wodoodpornej. Wzmocnione jest tak zwanym splotem ripstop. To jest górna część. W tej chwili płachta jest, torba BV Bug, bo można powiedzieć, że to jest taka torba BV Bug. Jest zrobiona, złożona jakby w pokrowiec na śpiwór. Czyli tu jest góra. Ona jest odsunięta daleko, ma prawie 2 metry, ma 2 metry długości. BV Bug jest torbą, w którą wsuwamy śpiwór przy ciężkich warunkach atmosferycznych, szczególnie przy deszczach, kiedy jest mokro. I w tej chwili ona jest skonfigurowana jakby do właśnie wsunięcia śpiwora. Co z nią jeszcze można zrobić, to za chwilę. Najpierw opiszemy, omówimy jakby samą torbę BV Bug. Jak widzimy, mamy duży, obszerny kaptur, który posiada ściągacz razem z częścią dolną, gdzie w przypadku mocnego ściągnięcia bo to jest dość mocno trzeba ściągnąć. Można stworzyć praktycznie bardzo malutki otworek, czyli wręcz nawet zapiąć się, zamknąć, włożyć nawet, czasami udawało mi się włożyć kaptur do środka, tworzy jakby zamknięcie pełne, szczelne, gdzie woda na niej nie leciała, nie kapała. Jest bardzo to fajne. Co dalej? Tutaj możemy pokazać, że torba BV Bug jest zapinana suwakiem podzielnym, tak zwanym, czyli otwieranym do końca i zamykana dodatkowo zakładką z materiału zapinanym na rzep. Rzep jest dość mocny. Jak widzicie, ja będę otwierał tak, żeby wszyscy mogli zobaczyć. Jak widzicie, to prawie 2 metry długości, więc jest to dość pokaźnych rozmiarów. Jeżeli ktoś ma mały plecak, jest niższego wzrostu, może nawet do środka BV Buga wrzucić i zabezpieczyć plecak. Jak powiedziałem, suwak jest dwudzielny. Dlaczego? Ponieważ można go całkowicie otworzyć. Dochodzimy do dołu jakby samego BV Buga i tutaj rzeczą, która jest druga, spotykamy drugi suwak, też zabezpieczony w taki sam sposób zakładką materiałową i też dwudzielny. Rozpinamy go, otwieramy i w ten sposób otrzymujemy płachtę, olbrzymią płachtę, którą można na przykład przykryć plecak lub, uwaga, wykonać zadaszenie prowizoryczne lub survivalowe. Za chwilę o tym dalej. Jedną rzeczą, którą chciałbym bardzo zwrócić uwagę, jest to, że materiał, z którego jest wykonana cały BV Bug, z zewnątrz jest śliski, spływa z niego woda, nie przemaka. Dodatkowo w środku jest wykładzinka mocno zabezpieczona
przed przenikaniem wody. Jest śliska, więc łatwo się wsunąć ze śpiworem, wsunąć go przez wsuwać śpiwór już nawet będąc w środku. Nie wymaga to jakiejś ekwilibrystyki czy niesamowitych umiejętności. Jak zauważycie, ta płachta jest duża. Wręcz bym powiedział, że jest to 2 na 1,60 m. Tutaj dzięki tym, że zainstalowano niejako właśnie te podzielne suwaki, można wziąć drugą taką samą płachtę, spiąć i otrzymać na przykład namiot 1-, 2- lub 3-osobowy, w zależności od ilości spiętych płacht, ponieważ płachty dzięki tym 2 suwakom można spinać równie dobrze z boku, jak i z tyłu. Więc możemy poszerzać cały czas jakby objętość zadaszenia. Dodatkową rzeczą, która jakby pozwala mocować, zrobić z tego namiot, są szlufki, które twórcy zamontowali bardzo mocno, przyszyli do BB-Baga. Tych śrubek na każdej stronie są 3. Jak widzimy tutaj 1, 2 i 3. I z drugiej strony mamy identyczny zestaw. 1, 2 i 3. Żeby zmontować namiot, oczywiście będziemy potrzebować jakiegoś prowizorycznego masztu lub 2 drzew i linki parakordowej lub jakiegokolwiek innego typu sznurka, który pozwoli nam na umocowaniu do tej płachty do drzewa. Przydałoby się na pewno posiadać ze sobą ze 2-3 szpilki, żeby boki naszego prowizorycznego namiotu dopiąć do ziemi lub w inny sposób po prostu rozpiąć. Dzięki temu ułatwiamy sobie spływanie wody, nie zbiera się ta woda, spływa z płachty, dzięki jeszcze dodatkowo jej bardzo dobrej wodoodporności i jej prześlizgowi. Na pewno ten BB-Bag jest dzięki swojej wielofunkcyjności jest świetnym dodatkiem dla każdego turysty, szczególnie turysty w górach, gdzie pogoda bardzo szybko może się zmienić, będąc praktycznie w ostateczności, bo czasami jak wiemy w górach może się zacząć burza dosłownie w ciągu pół godziny, 15 minut. Powoduje, że jesteśmy w stanie się zadaszyć w miarę w dobrych warunkach, przetrwać deszcz, a następnie zwinąć płachtę. Płachta, jak już kilkukrotnie mówiłem, nie nasiąka wodą, więc nie trzeba jej specjalnie wysuszać. Można przyjść do schroniska czy do innego miejsca obozowania, później ją tam wysuszyć. To jest olbrzymia fajna rzecz. Oczywiście będę ją zabierał chyba na każdy wypad gdzie będę się udawał. Z powodu jej leckości przede wszystkim, bo to jest naprawdę tam niecały paręset gramów. Dobrze mówię? Dobrze mówię, paręset gramów ze sprzętu. Dodatkowo spotkałem się z podobnym rozwiązaniem. Podobne rozwiązanie stosuje niemiecka Bundeswehra w swoich płachtach przeciwdeszczowych. To są bardziej już płaszcze przeciwdeszczowe, podobnie jak polskiego wojska Parka. Przy czym tam jedyna różnica, jaka jest między tymi dwoma rozwiązaniami, jest tak, że tamto to nie jest BB-Bag. Jest to, tak jak wspomniałem, płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem, a w swojej drugiej opcji posiada możliwość rozpięcia jej jako namiotu, przy czym otrzymujemy tam pełny namiot z bokami, którego niestety tutaj nie będziemy mogli, gdyż nie ma jakby boków do zapięcia. A zarazem jest miejsce do zainstalowania masztu, którego też tutaj niestety brakuje. To tutaj jeszcze pozwolę sobie szybko pokazać Wam, jak się szybko, fajnie składa całość. Widzimy, jest to fajna, duża płachta.
Wkładamy. Jak widzicie, idzie to szybko, fajnie, sprawnie. Nie zbiera się dodatkowe powietrze. Bierzemy krowiec. Wkładamy. O. Troszeczkę trzeba wepchnąć. Wiadomo, my maszynowo nie składamy, tylko ręcznie. Maszynowy to o wiele sprawniej, o wiele fajniej. Na podsumowanie. Super sprawa, super sprawa, płachta firmy Pajak, znaczy dokładnie torba Bivibag, do dwóch rzeczy. Prowizoryczne zadaszenie, ochrona przed deszczem śpiwora, prowizoryczne zadaszenie survivalowe. Polecam każdemu. Na tym chciałbym zakończyć ten odcinek Szkoły Partyzantów. Zapraszam Was na kolejne odcinki, na klikanie I like it na Facebooku, linkowanie. Do widzenia i do zobaczenia wszystkim.